Witaj na moim kanale. Dziś porozmawiam o tym, z czym boryka się bardzo wiele osób, a mianowicie o nadmiernym myśleniu, zwanym również jako overthinking. Zapraszam. Zacznijmy na początek od wyjaśnienia, czym tak naprawdę jest nadmierne myślenie. W skrócie to stałe analizowanie sytuacji non-stop, zarówno tych przeszłych, jak i przyszłych, w taki sposób, że wpływa to na naszą zdolność do podejmowania decyzji, na naszą zdolność do działania lub ogólnie na naszą zdolność do bycia w chwili obecnej. Overthinking nie jest zatem myśleniem więcej niż myślą inni ludzie. To zastanawianie się nad problemami i wydarzeniami w taki sposób, który jest mało konstruktywny, mało produktywny. Zamiast znajdować rozwiązania przy wykorzystaniu naszego myślenia, to kręcimy się w kółko, martwiąc się o każde możliwe konsekwencje lub analizując każdy detal z przeszłości. Przykłady overthinkingu z takiego naszego codziennego życia. Na przykład zastanawiasz się, co ktoś miał na myśli, gdy powiedział słowo na Twój temat, albo szukasz drugiego dnia i ukrytych znaczeń, albo analizujesz, co mogłeś zrobić lepiej podczas rozmowy, która miała miejsce tydzień temu, albo ciągle się martwisz, że decyzja, którą podjąłeś, okaże się błędna, albo ciągle zadajesz sobie pytanie, co by było gdyby. To dlaczego w ogóle nadmiernie myślimy? Oto kilka powodów. Po pierwsze, jest to lęk przed porażką. Wiele osób nadmiernie myśli, ponieważ boją się, że popełnią błąd. Wolą analizować wszystko w nieskończoność, zamiast podjąć decyzję. Po drugie, perfekcjonizm. Chcemy, żeby wszystko było idealnie, a to często prowadzi do niekończących się analiz i przemyśleń. Kolejny dowód na overthinking to brak pewności siebie. Kiedy nie jesteśmy pewni siebie, zaczynamy kwestionować nasze decyzje, zaczynamy kwestionować samych siebie i szukamy potwierdzenia na zewnątrz, w innych ludziach. I na koniec presja społeczna. Boimy się, jak inni ludzie zareagują na nasze decyzje, dlatego zastanawiamy się, jak inni nas ocenią. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że nadmierne myślenie jest nieszkodliwe, to jednak ma ono bardzo wiele negatywnych skutków. Oto te najważniejsze moim zdaniem. Po pierwsze, nadmierne myślenie prowadzi do tak zwanego paraliżu analitycznego. Zbyt dużo myślenia sprawia, że zamiast działać, zastygamy w miejscu i jesteśmy niezdolni do podjęcia decyzji, a także niezdolni do podjęcia jakichkolwiek działań. Po drugie, wzmaga się stres i niepokój. Ciągłe analizowanie powoduje wzmożone napięcie lękowe, co utrudnia nam też czynnik pierwszy, czyli podjęcie jakiejkolwiek decyzji. Po trzecie, problemy ze snem. Overthinking bardzo często prowadzi do problemów z zasypianiem, gdyż nas przeciążony, przeładowany myślami umysł nie jest w stanie się wyłączyć i przejść w stan regeneracji. Po czwarte, coś co jest może dziwne, nadmierne myślenie zmniejsza naszą produktywność. Zamiast skupiać się na działaniu, marnujemy nasz czas na rozmyślania w nieskończoność. Jak zatem przestać nadmiernie myśleć? Na szczęście jest kilka strategii, kilka sposobów, które mogą być tutaj pomocne. Po pierwsze, jest to nasza świadomość myśli. Pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie, że w ogóle robimy coś takiego jak nadmierne myślenie. Zatem, kiedy zauważysz w sobie ten proces, ten mechanizm, powiedz stop, wystarczy. Po drugie, działaj szybko. Często overthinking wynika z braku działania. Zatem podejmij chociaż mały krok, małe działanie nad kwestią, w której akurat się pochylasz i borykasz, zamiast rozważać wszystkie możliwe opcje. Po trzecie, można zapisać swoje myśli. Często przelanie myśli na papier pomaga oczyścić nasz przeładowany umysł. Kiedy widzisz swoje obawy na papierze, łatwiej jest z nimi pracować, a także nabrać do nich dystansu. Po czwarte, ustal limity na myślenie. Powiedzmy, wyznacz sobie 5 albo 10 minut, zanim podejmiesz decyzję, a potem ją podejmij i można również podjąć działanie, bez względu na to, jak bardzo odczuwamy ten irracjonalny lęk. Kolejnym punktem, kolejną strategią bardzo pomocną może być skupienie się na tu i teraz. Często nadmierne myślenie dotyczy naszej przeszłości albo przyszłości. Spróbuj skupić się na teraźniejszości, na byciu tu i teraz, na tym, co właśnie robisz, na aktywności, którą właśnie wykonujesz. Bardzo pomocne mogą się okazać tutaj techniki mindfulness, takie jak na przykład medytacja. Jest bardzo dużo technik medytacyjnych. Każdy może wybrać tą, która akurat najbardziej mu odpowiada, albo można skupić się na świadomym oddychaniu.
Oddychanie jest tą techniką, która zawsze przywraca nas do tu i teraz, bo przywraca nas do ciała, a nasze ciało zawsze jest obecne w tu i teraz. Nasze ciało nie jest w przeszłości, nasze ciało nie jest w przyszłości. Nasze ciało zawsze jest w teraz. Bardzo również skutecznym narzędziem w walce z nadmiernym myśleniem, po które sięga wielu terapeutów, jest tak zwana defuzja poznawcza, o której opowiem Wam teraz trochę nieco więcej. Defuzja poznawcza jest techniką psychologiczną stosowaną w teorii akceptacji i zaangażowania, która pomaga osobom zdystansować się od swoich myśli, zamiast się w nie angażować lub uznawać je za absolutną prawdę. Głównym celem defuzji poznawczej jest obserwowanie naszych myśli jako przelotnych zdarzeń umysłowych, a nie traktowania ich jako faktów albo bezpośrednich rozkazów, które musimy realizować. W kontekście nadmiernego myślenia defuzja może nam pomóc w oddzieleniu się od własnych myśli. Zamiast utożsamiać się z myślami, zaczynamy dostrzegać je jako produkty umysłu, po prostu, które mogą, ale wcale nie muszą być prawdziwe. Po drugie, defuzja pomaga nam w zmniejszeniu naszego wpływu na emocje. Defuzja uczy, jak przestać reagować emocjonalnie na myśli, co może być bardzo pomocne, zwłaszcza kiedy mamy myśli negatywne albo myśli przytłaczające. A także defuzja może pomóc nam w zwiększeniu takiej naszej elastyczności umysłowej. Zamiast ciągłego analizowania i powtarzania tych samych wzorców myślowych, otwieramy się na nowe perspektywy myślowe i uczymy się nowego narzędzia, które może nam być niezwykle pomocne. Jakie mogą być zatem przykłady dyfuzji poznawczej? Ja bardzo lubię korzystać z techniki pod tytułem nadawanie myślom etykietek. Zamiast powiedzieć, nie dam rady dobrze nagrać tego filmu, mogę zamienić to, mam taką myśl, że nie dam rady dobrze nagrać tego filmu. To drobna różnica, ale pokazuje mi, że to tylko myśl, a nie rzeczywistość. Kolejnym przykładem dyfuzji, którą bardzo lubię, to jest zamienienie myśli w obrazy. Wyobraź sobie, że Twoje myśli są jak chmury unoszące się na niebie, albo jak liście płynące po rzece. Te obrazy pomagają nam dostrzec, że myśli przychodzą i odchodzą i nie ma sensu utykać na nich i analizować ich w nieskończoność. Dlaczego defuzja pomaga nam w nadmiernym myśleniu? Dlatego, że osoby nadmiernie myślące często traktują swoje myśli zbyt poważnie i utożsamiają się z tymi myślami. Myśli, które pojawiają się w ich głowie, stają się realne i znaczące. Defuzja poznawcza pomaga nam przełamać ten wzorzec i uczy, że myśli to tylko myśli, a nie rzeczywistość i my nie musimy nadawać tym myślom tak wielkiej wagi. Zastanówmy się teraz, dlaczego w ogóle myślimy. Przywiązanie do myśli jest głęboko zakorzenione w naszej ludzkiej naturze, a wynika to z kilku psychologicznych, biologicznych czy chociażby społecznych mechanizmów, na przykład ewolucyjne uwarunkowania. Z perspektywy ewolucyjnej nasze umysły rozwijały się, aby analizować otoczenie, rozwiązywać problemy i przewidywać zagrożenia. Kiedy nasi przodkowie musieli szybko reagować na niebezpieczeństwa wokół nich, to silne przywiązanie do własnych myśli i skupienie się na potencjalnych zagrożeniach było adaptacyjne, pomagało przetrwać. Dziś ten mechanizm działa w sposób bardzo podobny, ale w kontekście codziennych stresów. Przywiązujemy się do naszych myśli, ponieważ wydaje nam się, że pomagają one nam kontrolować rzeczywistość i unikać ryzyka. Przywiązanie do naszych myśli może również wynikać z poczucia własnego ja, z naszej tożsamości. Nasze myśli są integralną częścią tego, jak postrzegamy siebie. Często utożsamiamy się z naszymi myślami, wierząc, że to one nas kształtują, one nas definiują. Kiedy mamy konkretne przekonanie o sobie lub o świecie, który nas otacza, to przywiązujemy się do tych myśli, ponieważ pomaga nam to zrozumieć naszą rolę w rzeczywistości. Nawet negatywne myśli paradoksalnie mogą dawać nam poczucie stabilności, ponieważ te myśli są zgodne z naszą wewnętrzną narracją, z tym, w co wierzymy na temat świata. Na pewno pamiętacie z czasu swojej młodości cytat cogito ergo sum. Myślę, więc jestem. A jeśli nie myślę, to znaczy, że mnie nie ma? Ponadto przywiązanie do myśli może wynikać z takiego poszukiwania kontroli. Ludzie mają naturalną potrzebę kontrolowania swojego otoczenia i przyszłości. Myślenie wydaje się zatem narzędziem do kontrolowania rzeczywistości. Kiedy myślimy intensywnie o problemie, mamy poczucie, że możemy go rozwiązać właśnie poprzez nadmierne myślenie, albo że przynajmniej możemy się lepiej przygotować
na to, co przed nami ma nastąpić. W wielu kulturach i społeczeństwach myślenie i analiza są bardzo wysoko cenione. Osoby, które są postrzegane jako rozsądne, jako rozważne bądź inteligentne, często są tymi osobami, które dużo analizują i myślą o konsekwencjach. Społeczne normy mogą nas zachęcać do traktowania myśli jako niezwykle ważnych, co prowadzi do jeszcze silniejszego przywiązania się do nich. Ludzie mają również tendencję do traktowania swoich myśli jako prawdziwe. W psychologii mówimy o tym jako o fuzji poznawczej, gdy utożsamiamy nasze myśli z rzeczywistością. Jeśli pomyślimy coś negatywnego, na przykład jestem do niczego, często przyjmujemy to jako fakt, a nie jako chwilową myśl. Trudność w rozróżnieniu myśli od rzeczywistości prowadzi do jeszcze większej symbiozy, do jeszcze większego przywiązania się do naszych myśli. Aby łatwiej zobrazować, czym jest nadmierne myślenie, to posłużę się tutaj metaforą. Nadmierne myślenie jest jak siedzenie w samochodzie z włączonym silnikiem na jałowym biegu. Samochód jest gotowy do jazdy, ale nigdzie się nie porusza. Silnik pracuje, zużywa paliwo, ale nigdzie nas nie prowadzi. Podobnie jak nasz umysł podczas overthinkingu. Myślimy intensywnie, ale nie dochodzimy do żadnych rozwiązań ani do żadnych działań. Spalamy tylko energię, zamiast ruszyć naprzód. Na nadmierne myślenie najbardziej narażone są osoby o pewnych cechach osobowości lub w określonych sytuacjach życiowych. Oto grupy, które mogą być szczególnie podatne. Po pierwsze, perfekcjoniści. Ludzie, którzy dążą do idealnych rezultatów, często analizują każdą swoją decyzję, obawiając się, że nie sprostają swoim wysokim wymaganiom. Po drugie, osoby z lękiem i niepokojem. Nadmierne myślenie często towarzyszy zaburzeniom lękowym, gdyż martwienie się o przyszłość, o to, co może pójść źle, jest charakterystyczne dla osób z tendencją do niepokoju. Także osoby, które przeżywają stresujący okres w swoim życiu, w trudnych momentach, takich jak zmiana pracy, nie wiem, rozwód, śmierć kogoś bliskiego, czy inne ważne wydarzenia życiowe, ludzie są bardziej podatni na overthinking, ponieważ czują wtedy większą presję, by wszystko poszło dobrze. Osoby mające problem z podejmowaniem decyzji, ci, którzy często mają problem z wyborem, mogą wpadać w pułapkę nadmiernego analizowania, ponieważ obawiają się konsekwencji swoich wyborów. Osoby empatyczne, ci, którzy są wrażliwi na emocje i na odczucia innych, mogą przesadnie analizować reakcje i interakcje z innymi, ponieważ próbują zrozumieć, jak ich słowa lub działania wpłynęły na inne osoby. A także osoby kontrolujące, które mają przesadną potrzebę kontroli, także mogą nadmiernie analizować każdą sytuację, w której nie mają pełnego wpływu, próbując przewidzieć każdy możliwy scenariusz. Te cechy i sytuacje mogą sprawiać, że osoba będzie bardziej podatna na nadmierne myślenie, choć oczywiście każdy z nas czasami wpada w pułapkę overthinkingu. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu na dziś i do zobaczenia w następnym.